Cześć! Dziś zabieramy Was na kolejną wycieczkę. Tym razem pospacerujemy wokół zamku w Krasiczynie. Zamek w Krasiczynie to jeden z najpiękniejszych przykładów architektury renesansowo-manierystycznej w Europie. Krasiczyn to wieś, dawniej było to miasteczko, położona w województwie podkarpackim 10 km na zachód od Przemyśla. W XV wieku wioska nosiła nazwę Śliwnicy. W 1525 roku jej właścicielem został Jakub z Siecina herbu Rogala. Jakub ożenił się z Barbarą Orzechowską, która w posagu wniosła mężowi 14 wsi położonych w Dolinie Środkowego Sanu. Tym samym Jakub z Siecina za zgodą królewską stał się dzierżawcą Krasic i miejscowego sołectwa. Jakub istniejący dwór obronny zaczął przekształcać w zamek. Ówczesne zabudowania składały się z budynku bramnego, dworu i zabudowań gospodarczych, a całość otaczały wał i fosa. Pod koniec XVI wieku syn Jakuba, Stanisław, przystąpił do rozbudowy warownej siedziby. Na planie prostokąta otoczonego murem obronnym powstał obronny zespół pałacowy z 4 narożnymi basztami, a po wschodniej stronie wybudowano nowe skrzydło mieszkalne. Od północy i zachodu pałac otoczony był rozlewiskami, które miały podnosić możliwości obrony mieszkańców zamku. Stanisław Sieciński, kasztelan przemyski, zaczął używać nowego nazwiska nawiązującego do nazwy miejscowości, zapoczątkowując historię rodu Krasickich herbu Rogala. Zamek i pobliską wieś nazwano od nazwiska właściciela Krasiczyn. Natomiast miano Śliwnicy zaczęła nosić oddzielna część wsi, obecnie jest to sąsiednia wioska. Kolejnym właścicielem był syn Stanisława, Marcin Krasicki, uznawany za jednego z najwybitniejszych wówczas mecenasów sztuki w Polsce. Rozbudował on i przekształcił surowy zamek w rezydencję obronną. Powstała wtedy baszta papieska, która swą nazwę zawdzięcza temu, iż znajdowały się w niej pokoje gościnne przeznaczone dla wysokich dostojników kościelnych. Sufity w tych komnatach zdobiły dekoracje malarskie i snycerskie, były tam obrazy związane z elekcją papieża i jego wjazdem do Watykanu oraz portrety papieży. Baszta papieska ozdobiona jest attyką.
W latach 1594-1614 rozbudowano skrzydło północne, w którym znalazły się pokoje właściciela oraz najbardziej reprezentacyjna komnata, tzw. Izba Stołowa Wielka Królewska. Zbudowano również kolejne baszty, którym nadano nazwy boska, królewska i szlachecka. Miało to wraz z basztą papieską odzwierciedlać wieczny porządek oraz rolę kościoła, króla, papieża i szlachty. Kaplica w Baszcie Boskiej porównywana jest do kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu. Urządzono w niej kryptę, w której obecnie spoczywają zmarli w XIX wieku członkowie rodziny Sapiehów. Baszta papieska powstała w narożniku północno-zachodnim, zaś w południowo-wschodnim szlachecka. Obie ozdobione są attyką. Ostatnia z baszt, północno-wschodnia, określana jako królewska, posiada 6 wieżyczek. Połączona jest wąskim gankiem wspartym na półkolistej arkadzie z tak zwanym domkiem szwajcarskim. Z rozległego dziedzińca, okolonego arkadowymi krużgankami, możemy podziwiać 2 ściany parawanowe, zdobione przepiękną ażurową attyką, a także dekoracje przedstawiające sceny biblijne oraz medaliony z popiersiami cesarzy, wizerunki polskich królów i sceny myśliwskie. Pośrodku skrzydła zachodniego znajduje się przedbramie z bramą i kwadratową wieżą zegarową. Tędy przez zwodzony, a później kamienny most prowadziła droga z istniejącego niegdyś miasta do zamku. W wysuniętym na przedpole przedbramiu zachował się okazały portal z herbem rogala. Prace budowlane na zamku prowadzone były pod kierunkiem architektów włoskich, zaś dekoracje wykonali artyści przemyscy. Zamek w Krasiczynie w kolejnych latach był własnością wielu znanych rodów. Dobra krasiczyńskie dziedziczyli kolejno Modrzewscy, Wojakowscy, Tarłowie, Potoccy i Pinińscy. W roku 1726 Krasiczyn został najechany przez wojska rosyjskie i kozaków. Zamek został poważnie zniszczony. Zrabowano wyposażenie komnat, zniszczone zostały zamkowa kaplica oraz baszta papieska. Podczas odbudowy skrzydło północne zostało podwyższone o 1 piętro. Wykonano także nowy hełm wieży zegarowej. Przekształcono wnętrza drugiego piętra skrzydła wschodniego oraz zmieniono kształt wielu okien. W 1834 roku Krasiczyn wraz z innymi wsiami został zakupiony przez Leona Sapiehę i w rękach Sapiehów Krasiczyn pozostał do 1939 roku. Urodził się tutaj m.in. Adam Stefan Sapieha, kardynał, książę Kościoła, z rąk którego otrzymał święcenia kapłańskie Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. W 1852 roku na zamku wybuchł pożar, którego skutki były katastrofalne.
Zniszczone zostały wszystkie wnętrza, a ocalała tylko kaplica w Baszcie Boskiej. Podjęte po pożarze prace doprowadziły do zmian w pierwotnej architekturze obiektu. We wschodnim skrzydle pojawił się nowy przejazd bramny. Zmianie uległo także otoczenie zamku, częściowo osuszono i zniwelowano fosy. Wokół zamku założony został park z wieloma cennymi gatunkami drzew i krzewów. To właśnie rodzinie Sapiehów zawdzięcza swój układ obecny park w Krasiczynie. Sapiehowie zapoczątkowali zwyczaj sadzenia drzew z okazji narodzin dzieci. Dąb dla syna i lipa dla córki miały wróżyć długie życie i zakorzenienie w społeczności. O znaczeniu świetności zamku w przeszłości świadczy fakt, że gościli w nim królowie polscy Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz i August II. Zamek w Krasiczynie uległ również zniszczeniom w wyniku działań zbrojnych I wojny światowej. W okresie międzywojennym Sapiehowie przeprowadzili jedynie niewielkie prace konserwatorskie. II wojna światowa przyniosła kolejne straty. Zamek został zdewastowany, w tym zniszczeniu uległo także uratowane z pożaru wyposażenie zamkowej kaplicy. Po przejęciu zamku i dóbr krasiczyńskich przez państwo po II wojnie światowej znalazło w nim siedzibę technikum leśne, a w latach 70. mecenat nad obiektem przejęła fabryka samochodów osobowych w Warszawie. W 1996 roku zespół zamkowo-parkowy w Krasiczynie przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Przeprowadzono wówczas prace remontowo-budowlane i konserwatorskie, które doprowadziły do utworzenia w zespole zamkowo-parkowym nowoczesnej bazy turystycznej, hotelowej i gastronomicznej. Park w Krasiczynie charakteryzuje się bogactwem gatunkowym roślin, w tym egzotycznych i chronionych. Na terenie parku rośnie ponad 200 gatunków drzew i krzewów z całego świata. Stary drzewostan, uzupełniony młodszymi nasadzeniami, tworzy niezwykle malowniczy krajobraz. Park jest również siedliskiem różnych gatunków ptaków, a ich śpiew uprzyjemnia spacery po alejkach parkowych.